W dobie kryzysu węglowego ludzie ogrzewający domy za pomocą węgla i jego pochodnych, jak w moim przypadku ekogroszku, spotkali się z sytuacją, gdzie na składach węgla brakowało opału. Tych, których było stać, sprowadzili ekogroszek za kwotę nawet 5000 zł za tonę, co skutkowało kwotą około 20 000 zł za okres grzewczy dla przeciętnego wielkością gospodarstwa domowego. No a reszta miała spory problem. Pokażę Wam, jak wybrnąć z sytuacji przy pomocy rusztu awaryjnego w momencie, kiedy na składach węgla nie ma opału i nie można ogrzeć domu. Pomysł sprawdzi się też w przypadku, oczywiście oby do tego nie doszło, jakiejś katastrofy, gdzie nie będzie znikąd pomocy i możemy być skazani sami na siebie. Planuję filmik, w którym pokażę Wam, jak zrobić taki ruszt, kiedy Wasz piec takiego nie posiada. Nie wiem, kiedy oglądasz ten film, więc być może film skonstruowania rusztu awaryjnego jest już na moim kanale. Zajrzyj do opisu, wrzucę link, kiedy film będzie dostępny lub sprawdź w filmikach polecanych na końcu tego filmiku. Zapraszam do oglądania. Oglądany przez Was piec to kocioł centralnego ogrzewania na ekogroszek firmy Electromed z automatycznym podajnikiem ślimakowym o mocy 15 kW, który zakupiłem z 12 elementami rusztu żeliwnego sprzedawanymi za dopłatą. Do założenia rusztu musimy otworzyć drzwiczki środkowe, za którymi znajduje się retorta. Nie ma potrzeby demontowania retorty w celu założenia rusztu awaryjnego. Następnie drzwiczki górne, za którymi otwieramy klapę nazwaną kierownicą ciągu spalin, która służy do prawidłowego ukierunkowania i odbioru ciepła ze spalin. Za kierownicą ciągu w górnej części w kanałach spalin widzicie zawirowacze spalin. Co ciekawe, wielu ludzi ich nie stosuje, zapewne z powodu zwiększonego odkładania się popiołu w kanałach spalin, nie zdając sobie sprawy, że ich używanie zwiększa odbiór ciepła ze spalin. A przecież wyciąganie zawirowaczy przy pomocy załączonego do pieca urządzenia jest niezwykle proste. Producent dodatkowo informuje, iż piec należy czyścić z osadów co 2 tygodnie, by uniknąć zmniejszenia jego wydajności. Skoro więc stosujemy ruszt awaryjny, zadbajmy o resztę elementów zmniejszających zużycie opału. A na co dzień, korzystając z ekogroszku, warto dbać o czystość pieca, żeby zmniejszyć zużycie opału i zwiększyć oszczędności. Wracając do montażu rusztu awaryjnego. Mamy już otwarte drzwiczki dolne i górne, a także kierownicę ciągu, którą należy zdemontować w sposób, jaki widzicie na ekranie. Spoglądając w głąb pieca widzimy retortę oraz deflektor, który jest zawieszony na wymienniku ciepła, na którego progu opierać się będzie górna część rusztu żeliwnego. Nadal widać na progu rdzawe ślady, jakie zostawiły ruszta po poprzednim zamontowaniu. Dolna część rusztu opierać się będzie na progu na przedniej ścianie pieca. A tak wygląda zamontowanie pojedynczego rusztu żeliwnego. Ruszta można montować również od dołu, jednak według mnie wygodniej robi się to od góry. W ten sam sposób montujemy pozostałe ruszta. Po zamontowaniu kierownicy ciągu możemy przystąpić do rozpalania.
Po rozpaleniu uzupełniamy opał przez górne drzwiczki. Niech nie zdziwi Was obecność dymu, który wyleci po otwarciu drzwiczek, gdyż nierozgrzany piec i komin nie mają jeszcze takiego ciągu, by dym w całości został zassany do komina. Niestety nie da się uniknąć chwilowego zadymienia, jednak kiedy piec i komin nabiorą temperatury, dymu przy każdym otwarciu drzwiczek będzie mniej, a tu ważne, gdyż do pieca zmuszeni będziemy podchodzić bardzo często. Z tego względu, że jest to ruszt awaryjny i jego pojemność jest niewielka. Jak widzicie na załączonej scenie, na ruszcie zmieści się około 5-6 kantówek o rozmiarze 6×4 cm, jeżeli układalibyśmy je jedno przy drugim. Oczywiście, kiedy w palenisku znajduje się już żar, tych kawałków zmieścimy mniej, około 3 do 4. Z mojego doświadczenia daje nam to konieczność dokładania do pieca przy rozpalaniu co około 20 minut, a po ustabilizowaniu temperatury w domu co około 40 minut. Paląc na ruszcie awaryjnym warto odłączyć podajnik jego groszku i choć nic by się nie stało, jeżeli będzie działał, to niepotrzebnie będzie hałasował i zużywał prąd, generując koszta. Można też odłączyć wentylator nadmuchowy i sterować temperaturą, otwierając i zamykając środkowe lub dolne drzwiczki, jednak dobrze ustawiony wentylator sam będzie regulował temperaturę pieca, niwelując możliwość jego zagotowania. W przypadku palenia drewnem i konieczności dokładania do pieca co 40 minut, niewiele wentylator zmieni. To jednak inaczej sprawa się ma w przypadku palenia węglem, gdzie średnio przy jednym zasypie piec wytrzyma od 2 do 3 godzin, a dzięki wentylatorowi nie trzeba go było w tym czasie doglądać. Oczywiście trzeba pamiętać, że w czasie dosypywania opału powinno się odłączyć wentylator, żeby jego uruchomienie nie zasypało nas popiołem. I to by było wszystko w temacie awaryjnego ogrzewania domu. Mam nadzieję, że ten filmik był w stanie przygotować Was na niespodziewane sytuacje i życzę Wam, żebyście nie musieli korzystać z tej metody, chyba że na własną prośbę. Jeżeli na przykład macie dostęp do taniego opału innego niż ekogroszek i chcielibyście zaoszczędzić, a nie przeszkadza Wam wielokrotne dokładanie do pieca. Jeżeli filmik się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, podzielcie się opinią i doświadczeniami w komentarzu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. PS. Film z wykonania spawanego rusztu awaryjnego o większej powierzchni w trakcie montażu. Oczekujcie go zaglądając na kanał.